Witam w kolejnym odcinku Stolarskie Triki z Ameryki i dziś, jak to mówią Amerykanie, jesteśmy in the middle of nowhere, czyli na takiej głuszy. Tam widać z tyłu są materiały stolarskie jak MDF i sklejki, różne rodzaje. I ten odcinek będzie nietypowy, dlatego że w Polsce nikt Wam takiego odcinka nie zrobi, a i w większości krajów Europy też. Jaki kaliber, jaki materiał przestrzeliwuje ile, bo filmy hollywoodzkie wyprały mózgi i ludzie myślą, że jak się schowają za stolik albo za szafkę albo za drzwi, to już są bezpieczni, albo jak mają papierośnicę w kieszeni, to kulę to zatrzyma. Także pokażę Wam. Kalibry będzie 9 mm, 45 regular, 45 magnum i z długiej broni tu zmachany jestem, bo tego żelastwa się trzeba było nanieść. Z długiej broni mamy Merliny 2, 35 i 45 kaliber, dwa kałasze, shotgun i chyba Rugera. Także zaraz załadujemy broni i będziemy strzelać do tych materiałów mublarskich. Ponieważ będę strzelał, nie będę mówił, dlatego po prezentacji takiej jak tej będzie pokazane, jaka to jest amunicja, jaki to jest kaliber, także żeby nie przedłużać. To jest Glock, zwykły 17, 9 mm Luger. That's Glock 21-45 caliber. Znaczy Glock 21-45 kaliber, czyli to jest 12 mm. Okay. To jest Magnum 45. Chyba brudny Harry takiego miał, nie wiem. Straszne kopnięcie ma i bardzo długo lufę. Done. To jest 22 kaliber do long rifle, a to jest do tego rewolweru 45 Magnum. Taka jest różnica. That Ruger 22, znaczy Ruger 22 kaliber, long rifle. Remington 35.
lever action. Raz dwa kopnięcie. To jest 45-70. Nasłania amunicja. Przyjemność to nie jest żadna z tego strzelać, ale muszę Wam pokazać po prostu dla celów poglądowych, także to przyjemność to nie jest żadna. I to jest lever action, jak na westernach. To jest slug, czyli kawał ołowiu jak kciuk, grubości kalibru 7 inczych, to jest 12 gauge shotgun. Przyjemności z tym nie ma strzelania, ale pokażę Wam, że po prostu to przechodzi jak przez papier, przez tyle plywoodów i przez tyle MDF-u. Shotgun 12 gauge, kaliber 12. Aż się boi. .762×39, amunicja do kałasza, full metal jacket. Dobrze, że nie przytargałem wszystkiej broni, co mam, bo bym kurde ja tydzień to czyścił. Teraz 7,62×39 kałasz, czyli AK-47. Zmienimy amunicję teraz na inną. Teraz będzie hollow point. That's it. Yeah. To jest jeden z moich ulubionych AK-47, dlatego że on ma tak zwany milled receiver, czyli jest frezowany i ma tutaj do wyrzutni granatów, czyli ten kałasznik jest nie do zniszczenia. Tu mam taki hologram, to łatwiej mi celować. Dwoma oczami się patrzy. Tu jest 138 mm litego MDF-u i niestety mój kałasz, wloty, po prostu disaster. To jest 2, 4, 6, 7 płyt 19 MDF-u. Przechodzi jak przez papier, czyli jak zobaczycie jakiegoś wariata z taką bronią i myślicie, że się schowacie gdzieś za stołem albo za drzwiami, pomyślcie jeszcze raz. Nic to nie pomoże. Praktycznie wszystkie kalibry, co strzelałem, przeszły to na wylot jak papier. I tu jest zdjęcia z tego będą. Tyle, zresztą widać to. Ja nie robiłem ze wszystkiego zbliżeń, żeby nie tracić czasu. Proszę bardzo. To jest z shotguna. Te są z 45. Po prostu kupa trociny. Także ręczna broń, glocki jak przez papier. Przez 3 plywoody. Także no niestety za drzwiami się nie schowacie. Nawet przed nabojem Lugera 9 mm. Tu jest ciekawie, bo poszedł wzdłuż pocisk. Przeszedł i poszedł wzdłuż, było to z tyłu.
Tu leżał kawałek z tyłu i też widać, że to po shotgunie, proszę bardzo, jaka fajna dziurka. Także pokazałem Wam, że niestety przed bronią palną, żeby się schować, to musi być mur albo naprawdę, nie wiem, no metr MDF-u. Bo widzieliście, że 7 MDF-ów to przechodzi z kałasza przez to jak papier. Także jeżeli Wam się podobało, oczywiście dajcie lajka i niech moc będzie z Wami.